Cząstka światła. Foton. To właśnie on sprawia, że niebo mieni się miliardami rozsypanych po nieboskłonie gwiazd. W ich wnętrzu dochodzi do reakcji termojądrowych. Powstają cząstki, przed którymi bardzo długa droga. Najpierw przedzierają się przez strukturę swojej macierzystej gwiazdy, aby ją opuścić. Po czym wpadają w kosmiczną pustkę, gdzie pędzą z niewyobrażalną prędkością, by ostatecznie trafić do naszego oka. Wielkość wszechświata jest niepojęta. Chcąc zrozumieć kosmiczną skalę odległości, używa się specjalnych jednostek, które mówią wprost, po jakim czasie cząstka światła do nas dotrze. Światło odbite od powierzchni Księżyca leci na Ziemię 1 sekundę. Fotonom opuszczającym powierzchnię Słońca dotarcie do Ziemi zajmuje 8 minut i 20 sekund, a to przecież najbliżsi towarzysze naszej planety. W odległości 40 bilionów kilometrów znajduje się najbliższa Słońcu gwiazda – Proxima Centauri. Ten dystans światło pokonuje w nieco ponad 4 lata. Obserwując każdy obiekt na niebie, widzimy go z pewnym opóźnieniem. W skali kosmosu nie ma tu i teraz. Miliardy gwiazd złączone grawitacją tworzą galaktyki, a te łączą się w potężne struktury zwane gromadami galaktyk. Zobaczysz wśród nich obiekty tak odległe, że światło, które je opuszcza, dociera do Ziemi nawet kilkaset milionów lat później. Zapraszamy w niezwykłą podróż w czasie i przestrzeni, możliwą dzięki obrazom wszechświata utrwalonym przez autorów zdjęć nagrodzonych w konkursie Astrokamera. Jubileuszowe obchody konkursu Astrokamera już za nami. To był bardzo intensywny czas, pełen wzruszeń i radości. Jednak to, co dobre, szybko się kończy. Zapraszamy na krótkie podsumowanie. Dwudziestego 28 stycznia wraz ze startem 10. edycji konkursu Astrokamera ruszyła dedykowana strona internetowa astrokamera.pl. Znajdziecie tutaj nie tylko najważniejsze informacje o konkursie, ale przede wszystkim galerię zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych we wszystkich edycjach konkursu. Stronę zdobi również piękna, interaktywna panorama Drogi Mlecznej, która będzie stale aktualizowana o zdjęcia nagradzane w kolejnych edycjach konkursu. Dla wszystkich tych, którzy chcą zacząć swoją przygodę z astrofotografią, przygotowaliśmy poradnik astrofotograficzny, który bezpłatnie można pobrać z naszej strony internetowej. Poradnik został napisany przez czołowych polskich astrofotografów, którzy zresztą również byli laureatami wcześniejszych edycji konkursu Astrokamera. Jubileuszowa edycja konkursu była wyjątkowa pod wieloma względami. Napłynęła do nas rekordowa liczba zdjęć od autorów z całego świata. A laureatom 10. edycji zostały przyznane piękne statuetki Astrokamery wykonane przez znanego gdańskiego artystę-rzeźbiarza. W tym roku było mnóstwo zdjęć na bardzo wysokim poziomie i naprawdę ciężko było wybrać te takie perełki. Bardzo długo dyskutowaliśmy i zastanawialiśmy się nad tym, które zdjęcie powinno stanąć na najwyższym miejscu na podium. Astrokrajobraz jest niesłychanie ciekawy, dlatego że to jest jakby połączenie dwóch spojrzeń. Z jednej strony na niebo, z drugiej strony na to, co jest na tej planecie Ziemia, która też do tego nieba w jakiś sposób należy.
No i w tym roku też mieliśmy kilkaset zdjęć do oceny różnych autorów z różnych kontynentów. W tym momencie debatujemy nad kategorią obiekty Układu Słonecznego, czyli planety, komety, Słońce i tak dalej. Co mnie zafascynowało, to skokowy wręcz wzrost jakości zdjęć i technologii, która jest do nich wykorzystana, żeby je uzyskać. Pokazując nam detale, które jeszcze kilka lat temu były nie do pomyślenia. To jest polepszanie technologii w zakresie coraz lepszych kamer, ale również filtrów analogowych, które potrafią nam na przykład usunąć atmosferę. I te zdjęcia, które są wykonywane obiektom Układu Słonecznego z powierzchni Ziemi, wyglądają tak dobrze, jakbyśmy mieli kosmiczne teleskopy. Zdjęcia z kategorii głębokie niebo wymagało naprawdę ogromu pracy. Samo naświetlanie zdjęcia trwało więcej niż miesiąc. Zazwyczaj obróbka takiego zdjęcia trwa jeszcze dłużej. Także takim jednym zdjęciem kryją się miesiące pracy. Co roku ktoś chce pokazać coś mało popularnego, z dużymi czasami naświetlania. Ludzie sięgają coraz głębiej w kosmos, używają coraz lepszych kamer. Bardzo podobały nam się takie zdjęcia, w których pokazano całą kuchnię jak gdyby tego obrazu. Nie tylko końcowy efekt, obraz taki, który można traktować w kategoriach estetycznych, ale też obrazy niezwykle słabych, rozproszonych obiektów. Tych zdjęć nadeszło na konkurs bardzo dużo i wiele z nich było w jakości niesamowicie dobrej. Takiej, którą można porównać do jakości zdjęć, które prezentuje na przykład właśnie Europejskie Obserwatorium Południowe, które poza naukowymi rzeczami też czasem pokazuje fajne, piękne zdjęcia kosmosu. Myślę, że astrokamera jest dla nas wyjątkowa, bo po raz pierwszy uczestniczę w takiej burzliwej dyskusji, gdzie zderzają się dwie frakcje. Jedna frakcja obrony kompozycji konceptu, a druga frakcja obrony walorów technicznych i walorów naukowych. Więc ta dyskusja jest bardzo edukująca, bardzo inspirująca. Myślę, że efekty zaskoczą wszystkich. No naprawdę wspaniały konkurs. Obrady po 10. edycji Astrokamery trwały ponad 6 godzin. Nie byliśmy jednogłośni jako jurorzy w każdym naszym wyborze. Niektóre ze zdjęć musieliśmy obejrzeć naprawdę w każdym szczególe, w każdym detalu, ale w końcu wszystkie obrady zakończone pełnym sukcesem. Finaliści konkursu zostali wyłonieni i myślę, że na te nagrodzone zdjęcia żaden z nas nie ma wątpliwości, że to są te prace, które zasłużyły na te miejsca. Kolejnym ważnym punktem jubileuszu było powstanie wystawy Astrokamera – Niebo w obiektywie, którą otworzył uroczysty wernisaż z naukowym akcentem. Astrokamera narodził się w 2011 roku, kiedy to hucznie obchodziliśmy 400. rocznicę urodzin Jana Heweliusza. Ogłaszając konkurs, połączyliśmy dwie jego pasje – astronomię i sztukę. Nie spodziewaliśmy się jednak, że tak licznie odpowiedzą Państwo na nasze zaproszenie do nadsyłania prac. Od tego czasu konkurs ewoluował do rangi międzynarodowego, dzięki czemu do tej pory niemal z całego świata dotarły do nas dokładnie 2832 niesamowite zdjęcia nieba. Potencjał i wyobraźnia naszych laureatów zaskakuje za każdym razem.
Znajdujemy się w przestrzeni, w której prezentujemy niezwykłe zdjęcia kosmosu. Co do tego myślę, że nie ma wątpliwości. Astronomowie, analizując światło, wyciągają jak najwięcej informacji o obiektach, które chcą obserwować, o obiektach, których prawdopodobnie nigdy nie zobaczą na własne oczy. Jesteśmy tutaj dzięki pasji, którą dzielą się z nami laureaci konkursu Astrokamera, za co ich osobiście bardzo podziwiam. Jesteście naprawdę wyjątkowi. Pan Łukasz Sujka wykonał zdjęcie pod tytułem Pochmurna Wenus w drodze poprzez fazy. Drugą osobą jest pan Ireneusz Nowak, który zajął 3. miejsce w kategorii obiektów głębokiego nieba. Nagrodzona fotografia nosi tytuł Obłok molekularny w byku. Samo fotografowanie nieba nocnego jest naprawdę bardzo fajnym zajęciem, bo szczerze mówiąc to miło się spędza czas, kiedy się słyszy całą tą przyrodę dookoła. Jest to coś, co daje naprawdę radość, że prostymi często narzędziami albo bardziej skomplikowanymi, jak w przypadku Łukasza, można zobaczyć coś, co jest czasami naprawdę bardzo ogromne. Często te obrazy trafiają do szuflady, a dzięki takim konkursom jak ten, jak Astrokamera, my mamy szansę wyjść do Państwa z tymi obrazami, pokazać je i dotrzeć do szerszej publiczności dzięki tego typu wystawom, dzięki tego typu konkursom, za co bardzo dziękuję. Wystawa w przestrzeni, której obecnie się znajdujemy, to niezwykła podróż w czasie i przestrzeni. W skali kosmosu nie ma tu i teraz. Motywem przewodnim wystawy jest światło. To właśnie ono sprawia, że niebo mieni się miliardami rozsypanych po nieboskłonie gwiazd, które są inspiracją oraz wyzwaniem dla miłośników astrofotografii. Podczas wakacji wystawa eksponowana była w Hewelianum, skąd wyruszyła do zaprzyjaźnionego Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni. O kolejnych miejscach ekspozycji wystawy będziemy informować na stronie internetowej konkursu. Wystawa stała się dla nas pretekstem do opowieści o tajemnicach kosmosu. W jej przestrzeni odbył się szereg spotkań popularno-naukowych, m.in. odcinek z cyklu Nauka Mówi, dedykowany tematyce astrofotografii. Astrokamera była też motywem przewodnim imprezy plenerowej pod nazwą Nocne Podglądanie Wszechświata, organizowanej z okazji Maksimum Roju Perseidów.
Podsumowaniem 10 edycji konkursu Astrokamera jest album, w którym prezentujemy wszystkie nagrodzone do tej pory fotografie. Album zawiera informacje techniczne oraz popularno-naukowe opisy zjawisk i obiektów zarejestrowanych na fotografiach. Astrokamera będzie z nami również w przyszłym roku. 28 stycznia ogłosimy kolejną 11. edycję konkursu, do udziału w której już teraz serdecznie zapraszamy. A przez cały rok towarzyszyć nam będzie kalendarz astrofotograficzny prezentujący najpiękniejsze zdjęcia Astrokamery. Kalendarz będzie przypominał o nadchodzących najważniejszych zjawiskach astronomicznych 2023 roku. Z tego miejsca chciałybyśmy podziękować wszystkim miłośnikom fotografowania nocnego nieba, którzy podzielili się z nami swoją pasją. Dziękujemy za wsparcie patronom honorowym i partnerom medialnym konkursu. Obchody 10-lecia międzynarodowego konkursu Astrokamera zostały dofinansowane z projektu Społeczna Odpowiedzialność Nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki. Serdecznie dziękujemy za to, że byliście z nami. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, aby być na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnych edycjach konkursu Astrokamera.